Witajcie na kanale V-Slots Polska, z tej strony Damian i dzisiaj mam dla Was materiał, w którym pokażę, jak złożyć planer V-Plan V2, który od jakiegoś czasu jest w naszej ofercie i ze względu na to, że wiele osób do nas pisze i dzwoni z zapytaniami, jak go dokładnie złożyć, stwierdziliśmy, że warto jest nagrać taki materiał. Zapraszam Was do oglądania. Nabywając planer V-Plan V2 w naszym sklepie vslot.pl otrzymacie mniej więcej taki zestaw, który widzicie tutaj. Ja co prawda mam krótsze profile, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam móc pokazać, żeby to wszystko się mieściło w kadrze. Macie w zestawie standardowo 4 profile C-BIM, czyli takie profile, jakie tutaj widzicie. Wymiar jest różny, bo tutaj maksymalny wymiar, jak dobrze pamiętam, to jest około 3 metrów. W zestawie znajdują się dwa skręcone wózki boczne, te elementy, które widzicie w tym miejscu. Tu już są założone rolki, o nich powiem trochę więcej w trakcie filmu. Znajdują się w zestawie również płyty boczne, również w ten sposób skręcone. One mogą być albo czerwone, albo czarne, albo srebrne, różne. Nie będę ukrywał, aktualnie dziś tutaj walczymy z tematem anodowania na różne kolory, więc te kolory mogą być zmienne. Osoby, które wybiorą jako dodatkowy asortyment, będą miały również hamulec. Znajdują się w zestawie wpusty rowkowe TINAT, śruby imbusowe 8 i 20 mm, 4 narożniki. Tych narożników może być czasem trochę więcej, to też jest uzależnione długością. Dodatkowo wpusty rowkowe z kulką i 4 podwójne łączniki do profilu. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na zakup płyty podstawy, otrzymają taką płytę, którą widzicie tutaj, i to jest płyta, do której następnie będziecie mogli sobie umieścić, przykręcić tak naprawdę wrzeciono i która pozwoli Wam na połączenie tych dwóch wózków, ale o tym też powiem w dalszej części tego filmu. Żeby wszystko skręcić, będziecie potrzebowali tylko i wyłącznie imbusa. Ja tutaj na potrzeby filmu wykorzystam wkrętarkę, gdzie mam założoną końcówkę pod właśnie śruby imbusowe. Ok, na początku przyjrzymy się budowie wózka bocznego. Jak widzicie, mamy tutaj dwie rolki Mini Solid. Te rolki z jednej strony są, żeby ostrość złapało, z jednej strony są osadzone na dystansie aluminiowym 6 mm, z drugiej strony mamy nakrętki mimośrodowe. I tak jak możecie obejrzeć to na innych filmach na naszym kanale, zmiana położenia tej nakrętki, tutaj nic nie luzujemy, żadnej śruby. Znów ostrość widzę. W momencie, kiedy tutaj jest jeszcze oznaczenie, Wam pokażę, oznaczenie 6 mm, tak, widać je? Widać je. W momencie, kiedy ono jest do wewnątrz, czyli skierowane w kierunku przeciwległej rolki na dystansie aluminiowym, w tym momencie tak naprawdę odstęp pomiędzy tymi rolkami jest możliwie bliski, ale przez to, że te rolki poruszają się wewnątrz kanału C-BIM, no to jeżeli chcemy zwiększyć docisk do profilu, musimy tą szóstkę zmienić jej położenie, tego tutaj wygrawerowanej tej cyfry 6. Wtedy odstęp pomiędzy tymi rolkami się zwiększa, przez co one są bardziej osadzone tak naprawdę w rowkach profili. Więc jeżeli gdzieś po założeniu tak naprawdę, tutaj pokażę Wam w kanał profilu C-BIM tego wózka występują luzy, to musicie sobie dokontrować właśnie tymi mimośrodami. Tak jak założyłem tutaj, ten wózek się porusza dosyć ciężko, aczkolwiek nie występują żadne luzy. Jeżeli za ciężko by się taki wózek poruszał, to należy te mimośrody tutaj poluzować, czyli skręcić jakby do środka, tak żeby ten wózek się poruszał swobodnie, na tyle, żeby dla Was to było wygodne i optymalne. W każdym razie dostajecie już gotowe te płytki. Ta płytka jest skręcona razem z profilem 20×80, tak jak widzicie to tutaj, i je trzeba osadzić, tak jak to zrobiłem przed sekundą, dokładnie w profilach C-BIM na jednej z osi. Wsadzimy drugi. Ok, tutaj widzę, że mi się to za mocno to pracuje, więc za chwilę wezmę klucz i poluzujemy delikatnie mimośrodę. Klucz płaski 8. Wyciągniemy sobie jeden z boków. Poszukam 6. Jak widzicie, jest tutaj w dolnej krawędzi, więc tak naprawdę one są daleko od siebie w osi. Trochę to skręcę i spróbujemy drugi raz założyć.
Jak widzicie, swobodnie można teraz dwoma palcami poruszać wózkiem. Sprawdzam, czy występuje luz. Wózek nie pracuje, więc mamy tutaj prawidłowo założone dwa boki. Tutaj jeszcze powiem od razu, jakby ktoś się zastanawiał, do czego to służy, do czego są te elementy. Przedstawiam tylko płyty boczne. To jest tak naprawdę prawa i lewa strona naszego wózka. Tutaj też przedstawimy prawa i lewa strona naszego wózka. Tutaj będzie zamocowana właśnie ta płyta podwrzeciono, o której mówiłem na samym początku tego filmu, i dzięki temu będziemy mogli tutaj poruszać sobie całym wrzecionem osadzonym tak naprawdę na tej płycie aluminiowej. Kiedy założyliśmy już dwa boczne wózki na profile C-beam, możemy skręcić sobie płyty boczne do tych profili. Te profile są standardowo już nagwintowane, więc wystarczy, że weźmiecie śruby 20 mm i za chwilę Wam pokażę, w które otwory dokładnie trzeba umieścić te śruby, a następnie to skręcić. Jednak jeszcze dwa słowa o samej płycie bocznej. Ona zbudowana jest bardzo podobnie jak te płyty tutaj na wózku. Tak samo mamy małe rolki, mimo środy, więc w momencie, kiedy byśmy mieli jakiś luz, przykładowo wkładając tą płytę później w kolejne profile C-beam, to tak samo tymi mimośrodami zwiększamy, czyli rozpychamy ten kanał od środka, albo zmniejszamy ten dystans pomiędzy osiami tych dwóch rolek i dzięki temu ten wózek będzie poruszał się płynniej, bardziej lub mniej. Ale to też za chwilę Wam pokażę, jak będziemy skręcali to, będziemy wsuwali tak naprawdę tą oś w profil C-beam. Tutaj, jak widzicie, mamy otwory. Te otwory są przygotowane jeszcze na rozwój tego projektu Planer V2, dlatego że w przyszłości planujemy dołożyć jeszcze napęd śrubowy. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest to projekt zakończony, więc o tym też nie będę mówił. Tutaj mamy 4 otwory. Ten otwór, tutaj te dwa otwory skrajne, plus dwa otwory środkowe pod tym dużym centralnym otworem. I teraz istnieją dwie opcje mocowania tej płyty. Możecie zainstalować ją w ten sposób, tak jak ją teraz ułożyłem, tak? I to będzie jeden bok planera, tam będzie drugi. I wtedy profil C-beam, który widzicie tutaj, będzie skierowany kanałem otwartym do środka. Dzięki temu uzyskacie większe pole robocze, jednak istnieje pewne ryzyko, że w kanale będzie się zbierał pył i brud, przez co częściej go będzie trzeba tak naprawdę czyścić, tak żeby te rolki gdzieś tam się nam nie klinowały, tak? W momencie, kiedy byśmy skręcili ten wózek w drugą stronę, do środka, no to profil C-beam, który widzicie tam, będzie szedł również od środka tej osi. Tą oś nazywamy ogólnie osią X, po której porusza się wózek z wrzecionem, a osią Y nazywamy ten dłuższy odcinek. Najczęściej on jest dłuższym odcinkiem, po którym jeździ ta cała brama. Jeżeli skręcicie sobie tak w ten sposób, że rolki są do środka, no to tak jak powiedziałem, zmniejszacie sobie trochę pole robocze, ale dzięki temu kanały profilu C-beam będą skierowane na zewnątrz, czyli jest mniejsze ryzyko, że zapylicie taki kanał i rzadziej będzie trzeba go tak naprawdę gdzieś tam przedmuchiwać i czyścić. My zrobimy to w ten sposób, żeby były one na zewnątrz. W samym profilu C-beam, jak widzicie, również znajdują się tutaj otwory centralne. One są nagwintowane w 4 punktach. Dokładnie to są te punkty, które Wam pokazywałem, i w te punkty teraz należy wrzucić śrubę 20, w te otwory śrubę 20 mm. Czyli tak jak tu mamy teraz. No i wszystko sobie skręcamy, to znaczy skręcamy ten profil razem z tymi śrubami. To samo robimy z drugą stroną, czyli umieszczamy znów 4 śruby 20 mm. I skręcamy je z drugim profilem C-beam.
Ok, jak widzicie mamy skręconą płytę boczną do dwóch profili C-beam, na nich założone wózki prawa, lewa strona. Teraz sobie obrócimy tą całą konstrukcję i to samo zrobimy z drugiej strony. Ok, jak widzicie w tym momencie mam skręconą prawą i lewą stronę plus dwa wózki. Tutaj wózek swobodnie można poruszyć jeden i drugi. Zanim przejdziemy do montażu płyty, jeszcze Wam pokażę, jak skręcić pozostałe dwa profile, jak właściwie założyć pozostałe dwa profile, ale prawda jest taka, że w tym momencie wręcz mamy ponad połowie skończony nasz planer od tej strony, powiedzmy takiej bardziej mechanicznej. Kolejne dwa profile. Nie wiem, czy mi się uda złapać to na kamerze prawą i lewą stronę, więc na chwilę obecną skupimy się na tej jednej stronie. Przesunę. Bardzo podobna historia, jak była w przypadku tamtych wózków. Tutaj musimy sobie wsunąć ten profil i to, co Wam mówiłem tutaj, znowu powtórzę, możecie zainstalować równie dobrze, że ten profil będzie wsuwany od środka, ale w tym momencie ograniczacie sobie to pole robocze właśnie o grubość tego profilu. Tutaj mamy je od zewnątrz, no ale ten kanał w profilu C-beam będzie właśnie od strony, w której pracujecie, więc ten kanał będzie się mógł gdzieś tam zanieczyszczać i trzeba będzie go trochę częściej przedmuchać choćby powietrzem, żeby to wszystko prawidłowo pracowało. Ok, tutaj jak widzicie mi się wsunęło bez żadnego problemu. Z drugiej strony ja widzę tutaj szóstkę widoczną na nakrętce mimośrodowej, czyli tak naprawdę jest najbardziej ten dystans jest rozepchany, czyli nie wchodzi nam w tym momencie w kanał profilu C-beam, więc sobie zmienię jego położenie tej nakrętki. Ok, zobaczymy, czy to wystarczy. Tak. No i wsunęliśmy sobie jeden profil, więc to samo teraz musimy zrobić z drugą stroną. Jak widzicie, profil zarówno na lewej, jak i na prawej stronie C-beam jest również założony. Możecie sobie oczywiście, tak jak powiedziałem, zmniejszyć, zwiększyć ten docisk, tak żeby Wam to płynnie działało. Można poruszyć przykładowo profilem, żeby to ocenić, czy to jest na tyle sztywno, czy nie ma tak samo tutaj żadnego luzu, a zarazem, żeby było to na tyle sztywno, żebyście mogli swobodnie poruszać sobie tym wózkiem. Oczywiście nie jest to zupełnie bezoporowe, jakiś opór musi być, żeby mimo wszystko te rolki dociskały, ale tak jak widzicie tutaj pokażę, profil się porusza, więc swobodnie będzie można poruszać sobie tą osią, tą całą bramą. I w tym momencie tak naprawdę to jest taki bazowy zestaw, który jest składany i teraz możecie sobie go gdzieś tam rozbudować. Podłączę o kolejne komponenty. To co jest istotne, to na pewno płyta do montażu narzędzia, ale to sobie omówimy dalej. Teraz jeszcze Wam pokażę narożniki typu L, dlatego że jak postawicie sobie planer na jakiejś tam powierzchni, tutaj układacie surowiec, no to warto, żeby nam się tutaj te belki osi Y, prawa i lewa strona nie poruszała, więc wystarczy, że weźmiecie sobie taki narożnik typu L. W zestawie, poprzestawiałem trochę, mamy nakrętki typu TINAT, mamy śruby 8 mm. Wysypię sobie to i zaraz Wam pokażę, jak należy to skręcić.
tutaj przy narożnikach typu L musicie tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt. Te otwory, te łezki, które są tutaj widoczne, one nie są w tych samych miejscach. Jeden, jak widzicie, jest bliżej tutaj zgięcia, drugi jest w górnej krawędzi. Więc musicie założyć sobie te śruby imbusowe 8 mm razem z tinatem, tak jak to jest tutaj, w ten sposób. Przybliżę. Ok. Tak. Musicie sobie je założyć tak, żeby ten otwór, który jest niżej, czyli bliżej tego zgięcia, to w niego należy umieścić śrubę razem z tinatem. Bo jeżeli byście to zrobili i chcieli umieścić tą górną śrubę, to w tym momencie podniesiecie cały planer, całą tą belkę C-beam do względem płyty, na której to wszystko stoi. Więc tutaj, tak jak powiedziałem, pamiętajcie o tym, żeby prawidłowo to założyć, tą śrubę. No i teraz po prostu, jak widzieliście już, jak widać tutaj, wystarczy skręcić to imbusem na początku gdzieś i na końcu. Tak naprawdę tutaj jest to uzależnione znowu długością, ile takich narożników sobie zainstalujecie. Ja teraz to skręcę i za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu. Ok, jak widzicie, założyłem sobie narożniki lewa i prawa strona. Tutaj, ponieważ trzymam telefon w ręku, to mam nadzieję, że w miarę to jakoś wyszło. Teraz kolejnym krokiem będzie tak naprawdę przytwierdzenie sobie tej prawej i lewej strony właśnie do jakiegoś stołu, tak żeby on się nam nie poruszał. Więc tutaj ja za sekundę użyję po prostu wkrętów, którymi wkręcę sobie te narożniki, przykręcę je do blatu. To, co jest ważne, to pamiętajcie, że zmierzcie sobie odległość, żeby tutaj odległość od lewej do prawej strony na początku pokrywała się z tą odległością na samym końcu, z czym, że jak będziecie to robili, to cofnijcie sobie tą całą oś, to mam nadzieję, że za chwilę będzie widać na filmie. Ja nie będę trzymał już telefonu, żebyście to dobrze widzieli. Przesunę sobie ją do samego początku, dopiero przykręcę prawą i lewą stronę, zmierzę sobie ją i to samo zrobię na drugim końcu profili C-beam, prawa i lewa strona. Ok, jak widzicie, mamy tutaj to wszystko skręcone. Brama cała się porusza. Pojedyncze wózki również się nam poruszają swobodnie, na tyle, na ile dla nas jest to optymalne. No i teraz możemy przejść do aspektu mocowania samego wrzeciona, czyli instalacji płyty. Tutaj, w zależności od tego, jak wy się będziecie decydować i co będziecie potrzebować, możecie albo we własnym zakresie dociąć sobie płytę przykładowo z MDF-u na wymiar tych wózków, tak, i szerokość, zmierzyć sobie to wszystko i nawiercić otwory, tak, żeby następnie wpuścić tutaj wpusty młoteczkowe od dołu oczywiście, to one pokazywały od góry teraz. Wpuszczacie sobie te wpusty młoteczkowe, później przez płytę MDF przechodzi śruba, no i w momencie jak to zrobicie od dołu, będziecie mieli taką gotową płytę. Część klientów decyduje się na to, żeby ją wykonać przykładowo z akrylu, kto inny robi z MDF-u. U nas możecie dodatkowo nabyć tą płytę, którą wam pokazywałem, aluminiową. Ona do was przychodzi w takiej postaci, co prawda zastanawiamy się, czy nie przystosujemy jej od razu do przykręcenia, tak żebyście mieli łatwiej, czyli osoby, które nabędą taką płytę aluminiową, od razu będą miały tutaj gotowe otwory, tak żeby przykręcić sobie to razem z tym wózkiem, skręcić go razem. I kolejna rzecz, którą musicie zrobić już wtedy we własnym zakresie, mimo tego, że jeżeli wprowadzimy te otwory boczne, które umożliwią wam łatwiejszy montaż tak naprawdę do tego wózka, no to tutaj jest tylko jeden centralny otwór i musicie sobie rozplanować otwory mocujące pod swoje narzędzie, tak? Bo bardzo dużo wrzeción ma różne otwory. My już testowaliśmy jakieś DeWalta, Boscha, Makitę i okazuje się, że to nie jest ujednolicone w wielu przypadkach, tym bardziej, że macie jakieś Parkside'y, więc tutaj ten rozstaw otworów może być różny, więc zanim tak naprawdę przykręcicie tą płytę, ustawiacie swoje wrzeciono, nawiercacie odpowiednie otwory, tak żeby to wrzeciono przykręcić do tej płyty aluminiowej. Tutaj, jeżeli dostaliście albo jeszcze nabędziecie płytę bez modyfikacji, czyli trzeba sobie ustawić ją, tak jak ja to teraz zrobię, widzicie, napunktować sobie, ja już tutaj napunktowałem
napunktować sobie punkty tak, żeby śruba przeszła, następnie weszła w tego tinata, który wrzucaliśmy już do środka, żeby tą płytę sobie skręcić. No i kiedy to zrobicie, no to skręcacie ją od spodu oczywiście, tak? I na samym końcu przykręcacie wrzeciono. Ja teraz jeszcze szybko przewiercę tą płytę, tak żebyście to widzieli i za chwilę sobie to skręcimy. Jak widzicie, tutaj w 4 narożnikach mamy nawiercone otwory. Tutaj kolega Szymon za chwilę pomoże, żebym ja mógł trzymać telefon. Wysuniemy sobie tą bramę. No i od dołu przykręcimy tą płytę aluminiową. Tutaj nie mamy przygotowanych otworów właśnie pod wrzeciono, no ale tak jak powiedziałem przed sekundą, to musicie zrobić we własnym zakresie. Jak widzicie, teraz ten wózek pracuje poprawnie. Czasem może się zdarzyć, że będziecie czuli tutaj za duży opór. Wtedy trzeba sobie poluzować te śruby na wózku i będziecie mogli na tej płycie, dlatego że mogliście ją skręcić na przykład źle, punktując właśnie otwory. Ona się ścisnęła za bardzo i wtedy to dużo ciężej chodzi. Na samym końcu ostatnie 2 rzeczy. Tutaj Szymon też nam pomoże. Chodzi o hamowanie osi. Jedną z opcji jest wykorzystanie hamulca, który, jak widzicie, wystarczy sobie zakręcić do profilu wózka. Normalnie w zestawie są 2 takie hamulce, czyli na prawą i lewą stronę. Zakładacie sobie, regulujecie ten hamulec w odpowiedniej odległości, tak żeby po zaciśnięciu tej dźwigni hamulec się zaklinował i tutaj ta ośka nam się nie będzie poruszała, ten wózek nam się nie będzie poruszał. No i druga opcja, jeżeli chcecie blokować oś Y, żeby ona nie jeździła tutaj przód tył, to mamy tutaj w zestawie takie łączniki z podwójnym otworem, które tutaj Szymon tak samo zastosuje śrubę 8 mm. Następnie wpust młoteczkowy i zainstalujemy ją tutaj w wewnętrznej krawędzi profilu. Dzięki temu ten profil zostanie zablokowany. Ok, więc tutaj mamy ten jeden punkt. Z drugiej strony zrobilibyśmy to samo, czy tak samo tą blaszkę aluminiową przykręcili z drugiej strony. Dzięki temu ten wózek nam nie będzie jeździł wzdłuż osi Y, tak? I to jest tak naprawdę wszystko. W tym momencie macie gotowy planer. Jeżeli macie jakieś pytania co do skręcenia tej konstrukcji, jeśli potrzebujecie jakichś dodatkowych filmów instruktażowych, bo tutaj o czymś zapomniałem, to śmiało dzwońcie lub piszcie i nagramy dla Was taki film, jak w tym momencie oglądacie. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do usłyszenia następnym razem.